Paryżu korupcyjny afer ciąg dalszy. 6 lutego francuska prasa ujawniła, że wymiar sprawiedliwości interesuje się teraz samym prezesem Komitetu Organizacji Igrzysk, trzykrotnym mistrzem olimpijskim Tonym Estanguetem. Powód? Wysokość jego wynagrodzenia. Estanguet zarabia 22,5 tysiąca euro brutto miesięcznie, czyli 270 tysięcy euro rocznie. Wciąż według prasowych doniesień jego zarobki są podejrzanie wysokie dla Krajowej Prokuratury Finansowej, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Sprawa rozbija się o formę prawną Komitetu Organizacji Igrzysk. Co ciekawe, komitet został zarejestrowany jako stowarzyszenie o celu niezarobkowym, co oznacza, że wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia jego członkom może nastąpić jedynie w ściśle określonych warunkach, a poziom wynagrodzenia podlega ograniczeniom. We Francji prezes stowarzyszenia typu non-profit nie może zarabiać więcej niż 75% płacy minimalnej brutto, czyli 1325 euro miesięcznie, chyba że stowarzyszenie generuje rocznie przychody w wysokości co najmniej 200 tysięcy euro. Wówczas wynagrodzenie miesięczne prezesa może osiągnąć maksymalnie 11 592 euro, czyli trochę ponad 139 tysięcy euro brutto rocznie. Mało tego, wynagrodzenie może być wypłacane dopiero po 3 latach od momentu założenia stowarzyszenia. Problem w tym, że Tony Estanguet zarabia prawie 2 razy więcej niż pozwala na to prawo, a zarobki otrzymuje od początku istnienia Komitetu Organizacji Igrzysk, czyli od grudnia 2017 roku. Co więcej, Estanguet nie jest nawet zatrudniony przez komitet organizacyjny. Funkcjonuje on de facto jako jednoosobowa firma i każdego miesiąca wystawia fakturę swojemu pracodawcy. Tony Estanguet, który niejednokrotnie podkreślał, że Komitet Organizacji Igrzysk jest jedną z najbardziej kontrolowanych instytucji w kraju, nie jest zaskoczony kolejnym śledztwem. Nie ma też sobie nic do zarzucenia. Stwierdził, że to nie on ustala swoje wynagrodzenie, ani sposób, w jaki formalnie jest mu wypłacane. Ze swojej strony komitet organizacyjny odpiera zarzuty o nieprawidłowościach. Wyraził nawet zaskoczenie otwarciem śledztwa w tej sprawie. Według organizatorów wynagrodzenie Tony'ego Estangueta nie może podlegać ograniczeniom, gdyż działalność Komitetu Organizacji Igrzysk ma również charakter komercyjny. Komitet pobiera m.in. dochody ze sprzedaży biletów, sponsoringu czy części praw telewizyjnych. Zatem w przeciwieństwie do stowarzyszeń o charakterze niezarobkowym, komitet organizacyjny musi na przykład odprowadzać VAT. Organizatorzy dodają, że aspekt komercyjny ich działalności został im potwierdzony przez interpretację podatkową francuskiej informacji skarbowej. Jeśli chodzi o formę zatrudnienia Tony'ego Estangueta, kodeks pracy zdaje się być również po stronie organizatorów. W rzeczywistości podpisanie klasycznej umowy o pracę z własnym prezesem może okazać się poważnym dylematem. Każda umowa o pracę zakłada bowiem podporządkowanie pracownika pracodawcy, z tym, że Tony Estanguet jako prezes komitetu organizacyjnego byłby zarazem pracownikiem i pracodawcą, a prawo uznaje umowę o pracę wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca i pracownik stanowią odrębne podmioty. Organizatorzy zdecydowali się zatem na rozwiązanie, w którym Tony Estanguet funkcjonuje jako jednoosobowa firma sprzedająca swoje usługi Komitetowi Organizacji Igrzysk. Na takie rozwiązanie swoje błogosławieństwo miał nawet dać francuski ZUS. Tę nietypową formę współpracy jak na stowarzyszenie typu non-profit kwestionuje jednak francuska agencja antykorupcyjna. Już 3 lata temu w specjalnym raporcie o organizacji igrzysk przestrzegała ona przed możliwymi problemami mogącymi z tego wyniknąć. Mimo rosnącej liczby afer, organizatorzy powinni być jednak spokojni przynajmniej do zakończenia igrzysk. Prokuratura oświadczyła, że nikt nie trafi do aresztu w trakcie zawodów. Ma to na celu zapewnienie spokojnego przebiegu imprezy. W końcu chodzi o prestiż i honor Francji, zatem najwyraźniej wymiar sprawiedliwości może trochę poczekać. To tyle na dziś, zapraszam na kolejne odcinki Kulis Igrzysk Paryż 2024.